Nadleśnictwo Żmigród to przede wszystkim ponad 16 000 hektarów lasów położonych na cenno-przyrodniczym obszarze Dolina Baryczy. Wszechobecna tu woda w otoczeniu lasów i łąk, brak przemysłu stworzyły wręcz idealne warunki do rozwoju wielu gatunków roślin i zwierząt. Wśród zwierząt na szczególną uwagę zasługują ptaki. To właśnie ich bogactwo i różnorodność stanowi o przyrodniczej randze tego obszaru. Stwierdzono ich tutaj aż 125 gatunków regularnie odbywających lęgi. To drugie pod względem ich ilości obszar po bagnach Biebrzy w Polsce. Należy go chronić na wszelkie możliwe sposoby. Niestety, wskutek ludzkiej działalności w latach 60. ubiegłego stulecia całkowicie wyginęła jedna z najrzadszej występujących w polskich lasach populacja ptaków. Mowa tu oczywiście o nadrzewnej populacji sokoła wędrownego. Zresztą w tym czasie sokół zaczął zanikać na całym areale swojego występowania i pod koniec lat 60. wyginął niemalże całkowicie. Stało się tak to za sprawą powszechnie stosowanego w tym czasie przez rolników środka łowodójczego DDT w Polsce pod nazwą Azotox. W trakcie późniejszych badań okazało się, że DDT bardzo wolno się rozkłada i nie jest wydalany przez organizmy żywe, tylko kumulowany. To nagromadzenie środka powodowało u nich blokadę gospodarki wapniowej. Skorupki ptasich jaj stawały się coraz cieńsze i w trakcie wysiadywania wiele z nich ulegało zniszczeniu. Najmniej odporne na działanie DDT okazały się właśnie sokoły wędrowne. I kiedy zauważono, że zaczynają zanikać ze środowiska, zainteresowano się tym problemem. W efekcie przeprowadzonych badań środek wycofano i środowisko powoli zaczęło się oczyszczać. Jednakże dla sokołów żyjących w lasach było już za późno. Sytuację uratowali sokolnicy, bo to z ich hodowli pochodziły pierwsze ptaki. Powoli zaczęliśmy naprawiać błędy popełnione w przeszłości. Pierwsze sokoły na terenie Doliny Baryczy były już wpuszczane od 1998 roku. Dlaczego tutaj? Bo właśnie tutaj, na terenie Doliny Baryczy w 1964 roku znaleziono ostatnie gniazdo sokołów przed ich wyginięciem. Zatem ich obecność na tym terenie jest historycznie uzasadniona, tym bardziej, że mają tu doskonałe warunki do rozwoju. Początkowo reintrodukcją zajmowała się stacja badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu, a od 2010 roku realizację tego projektu przejęło Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKół. Nadleśnictwo wspiera te działania od ponad 10 lat i to właśnie ta współpraca zaowocowała 3 lata temu pierwszą lęgową parą na terenie żmigrodzkich lasów. Sokół wędrowny, podobnie jak wszystkie inne sokoły, same nie budują gniazd. Zajmują w lasach gniazda innych ptaków albo na półkach skalnych i tam składają jaja. Sokół wędrowny najczęściej składa 4 jaja. U ptaków drapieżnych generalnie samica jest większa od samca. Samica może ważyć 900 g do 1000–1100, natomiast samiec waży tylko 600–700 g. Znaczy, sokół wędrowny jest najszybszym zwierzęciem na świecie, ale tylko w niektórych momentach. W locie aktywnym jest wiele gatunków, które o wiele szybciej i o wiele dalej latają niż sokół wędrowny. Swoje maksymalne prędkości osiąga jedynie w momencie ataku. Sokół wędrowny to jest taki typowy ornitofag. To jest gatunek, który poluje tylko i wyłącznie na ptaki i tylko w powietrzu. Ma różne metody polowania. Jedną z nich to jest to, że nabiera dużej wysokości. Jeśli gdzieś upatrzy swoją zdobycz, to atakuje ją z góry. Dochodzą do prędkości czasami 300–360 na godzinę. Przelatuje nad zdobyczą, muska tylko delikatnie szponami, ale przy tej prędkości jest to tak duża siła, że zwierzyna zostaje najczęściej zabita od razu. Wtedy sokół jeszcze zawraca w powietrzu i spadającą ofiarę łapie w szpony. Sokoły to bardzo ciekawy i ważny dla ekosystemu leśnego gatunek. Dlatego warto poprzez reintrodukcję doprowadzić do odbudowania jego populacji. Reintrodukcja to ponowne wprowadzenie rodzimych gatunków zwierząt i roślin na miejsca, w których kiedyś żyły, lecz z jakichś powodów wyginęły. W naszym przypadku gatunkiem, który chcemy ponownie wprowadzić na tereny leśne Nadleśnictwa Żmigród, jest sokół wędrowny. Generalnie na całym świecie sokoły gniazdują w górach na półkach skalnych. Natomiast populacja nadrzewna zawsze była wyjątkowo rzadka. Możemy powiedzieć, że podejmując próby jej odbudowania, próbujemy naprawić szkody, jakie wyrządził człowiek przyrodzie. Musimy się jednak uzbroić w cierpliwość, bo to proces długotrwały i kosztowny. Zanim odnotowaliśmy pierwszy sukces lęgowy w 2016 roku, przez ponad 10 lat borykaliśmy się z wieloma problemami. Pierwszym problemem, jaki pojawił się na drodze odbudowy populacji sokoła, było znalezienie piskląt do reintrodukcji. Skąd wziąć młode ptaki, kiedy gatunek w polskich lasach wyginął praktycznie całkowicie? Z pomocą przyszli sokolnicy. To z ich hodowli kupowane są ptaki do reintrodukcji. Wsiedlamy je w momencie, gdy osiągną wiek około 4–5 tygodni.
Wtedy już samodzielnie jedzą, ale jeszcze nie latają. Kupione ptaki, zanim dotrą do żmigrodu, muszą często pokonywać w samochodzie spore odległości. Jadą do nas z różnych krańców nie tylko Polski, ale i Europy. Z Czech, Niemiec, Austrii i Słowacji. Przewożone są w specjalnych pudłach, często w nocy, żeby uniknąć przegrzania, a gdy już dotrą na miejsce, też nie od razu trafiają do przygotowanej wcześniej woliery na drzewie. Prowadzenie reintrodukcji wymaga stałej opieki ptaków w terenie. Trzeba je codziennie nakarmić, codziennie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Tak samo jak i przez pierwsze 10 dni, kiedy ptaki są jeszcze zamknięte, jak i po wypuszczeniu ich, kiedy muszą jeszcze się nauczyć polować. Także ten proces trwa około miesiąca do półtora. W Żmigrodzie jest tutaj miejscowy leśniczy Darek Kraśniewski, który od wielu lat się zajmuje tymi sokołami. Bardzo zaangażowany, bo nie da się tego robić tylko w ramach obowiązków służbowych, trzeba się troszeczkę w to zaangażować, co tutaj się doskonale udaje. Tak samo jak i w innych miejscach też mam osoby, które od wielu lat się tym zajmują i dzięki temu mam pewność, że to jest bardzo dobrze prowadzone. Praca z sokołami to moja pasja. Przyjemnie jest obserwować, jak rosną i uczą się żyć. Zanim jednak do tego dojdzie, należy im poświęcić troszkę uwagi i czasu. Przed wsiedleniem do klatki musimy je zaobrączkować, do czego służą nam dwie obrączki: ornitologiczna i obserwacyjna. Ornitologiczna to taki ptasi dowód osobisty. Na niej wygrawowany jest symbol centrali kraju pochodzenia, indywidualny numer ptaka. Służy do jego identyfikacji. Dodatkowo przy reintrodukcji sokoła wędrownego obrączki te barwione są na 3 różne kolory. Sokoły, które się wykluły lub zostały wypuszczone w lesie, mają obrączkę zieloną, w miastach żółtą, w górach czerwoną. Druga obrączka to obrączka obserwacyjna. Zakładamy na drugą nogę ptaka. Na niej umieszczone jest od 2 do 4 dużych znaków. I tutaj sokoły, które się wykluły w naturze, mają kolor niebieski, a pochodzące z hodowli mają kolor czarny. Dzięki takiej kombinacji obrączek wstępnie możemy określić, skąd ten ptak pochodzi. Ornitolodzy na całym świecie w ten właśnie sposób zdobywają i przekazują wiedzę o życiu, wędrówkach i zwyczajach ptaków. Jednocześnie przy zakładaniu obrączek pobieramy krew ptaków do badań genetycznych. Jest to czynność obowiązkowa przy takich projektach jak restytucja sokoła. Dzięki niej dowiadujemy się, czy ptak jest zdrowy, w jakiej jest kondycji i jaką pulą genową dysponuje. Wszystkie wykonywane przez nas czynności są bezpieczne dla ptaków, całkowicie bezbolesne i trwają krótko, około 10 minut. Mimo tego ptaki zmęczone podróżą są zdenerwowane, zdezorientowane w nowym miejscu. Dlatego też na czas trwania czynności zasłaniamy im oczy, to je uspokaja. W tym roku dodatkowo Nadleśnictwo Żmigród w celach badawczych zakupiło i założyło ptakom 3 nadajniki, dzięki którym zgłębimy wiedzę na temat ich wędrówek. W ten sposób przygotowane ptaki przenosimy do wolier adaptacyjnych umieszczonych w koronach drzew. W tych wolierach przez okres 10 dni ptaki są zamknięte i karmione z dołu, żeby nie miały bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, za pomocą specjalnie przygotowanej windy. Karmienie odbywa się w różnych godzinach, zwykle popołudniowych. Wszystko po to, by przygotować je do samodzielnego życia i jak najbardziej uniezależnić od ludzi. W tym czasie dorastają, schną im pióra, nabierają zdolności do lotu, ale przede wszystkim zapoznają się z otoczeniem. To bardzo ważny moment reintrodukcji, bo w czasie pobytu w gnieździe ptaki muszą wdrukować się w ekotyp leśny, nadrzewny, żeby potem w przyszłości szukać gniazd w podobnych miejscach. Po około 10 dniach przebywania w klatce otwieramy ją i wtedy młode sokoły przez 2 tygodnie uczą się latać i precyzyjnie lądować, a w 3. tygodniu polować. W tym czasie platforma zapewnia im bazę pokarmową, z której nadal mogą korzystać. Kiedy przestają odwiedzać klatkę, można powiedzieć, że są wolne. Opuszczają miejsce, w którym wyrosły i lecą na zwyczajową wędrówkę. Taka podróż trwa około roku. Po tym czasie wracają i zakładają gniazda. Dokąd lecą? Mamy nadzieję, że na to pytanie odpowiedzą założone im nadajniki. Gdzie założą gniazdo? Tego nie możemy być pewni. Liczymy jednak,
że wybiorą miejsce na drzewie w żmigrodzkich lasach. Następnym etapem reintrodukcji jest powrót sokoła. Zwyczajem u nich jest to, że samiczka podąża za samcem w miejsce, które on zna, wdrukowane w procesie reintrodukcji. Kiedy taka para założy własne gniazdo i dochowa się młodych, możemy mówić o sukcesie. Pierwszą parą lęgową w żmigrodzkich lasach stworzyły Borek, samiec, wykluty w 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Milicz, oraz Zdenka, samiczka pochodząca z Czech, która wykluła się na półce skalnej na Morawach w 2018 roku. Co ciekawe, imiona nadali im uczestnicy konkursu zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół. Konkurs organizowany jest co roku i cieszy się dużą popularnością. Dzięki niemu wszystkie nasze ptaki są po prostu nasze. Zdenka i Borek w 2019 roku połączyły się w parę i przyfrunęły do Doliny Baryczy. Tu zajęły przygotowane dla nich gniazdo. Dzięki kamerze online zamontowanej w pobliżu gniazda od 2 lat obserwujemy ich sukcesy lęgowe. Stąd wiemy, że w 2020 roku Borek i Zdenka wychowali 4 młodych i w tym roku powtórzyli ten wynik. Pierwsze jajo w tym roku zaobserwowaliśmy 11 marca, a kolejne na przestrzeni kilku dni. Na wyklucie się piskląt czekaliśmy 5 tygodni. Po tym czasie, od 18 do 21 kwietnia, z wszystkich 4 jaj wykluły się 3 samice i 1 samiec, które zgodnie z tradycją w drodze konkursu nazwaliśmy Silva, Pestka, Echo i Wrzos. 22 maja nasze maluchy poddane zostały zabiegom obrączkowania i pobierania krwi, po czym bezpiecznie wróciły do gniazda. Cała ta akcja odbywała się pod czujnym okiem Zdenki, która z gałęzi w pobliżu gniazda obserwowała nasze poczynania. Zwróćcie uwagę na to, jak trudne jest to zadanie. Żeby wykonać te wszystkie czynności, trzeba wspiąć się do wysoko położonego na drzewie gniazda. To zadanie dla wyszkolonego człowieka, który zna się nie tylko na wspinaczce, ale potrafi również ostrożnie obchodzić się z pisklętami. Transport maluchów na ziemię i do gniazda odbywa się w specyficzny sposób. Do tego celu najlepsze okazały się bawełniane torby. W trakcie całej tej operacji zarówno człowiekowi, jak i pisklętom nie ma prawa przydarzyć się nic złego. Zdobyte przez nas ponad 20-letnie doświadczenie i odpowiednie wyszkolenie ludzi sprawia, że wszystkie wykonywane przez nas czynności są całkowicie bezbolesne i bezpieczne dla naszych podopiecznych. Zresztą ich codzienne życie możecie obserwować, śledząc wydarzenia na stronach internetowych i portalach społecznościowych Nadleśnictwa Żmigród oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół. Zapraszamy!